Nazywam się Karolina Pilarczyk. Jestem jedyną kobietą w Polsce, która jeździ w zawodach driftingowych. Moją przygodę z driftem zaczęłam w 2004 roku, kiedy na zawodach Stowarzyszenia Sprintu Samochodowego 1/4 mili Maciej Polody robił pokaz driftu. Wówczas ja miałam tę przyjemność, żeby usiąść w samochodzie i poczuć, co to jest jazda poślizgami, kiedy po prostu dla mnie drift wtedy to była kompletna abstrakcja. Ja tego hasła nie znałam, tego sportu nie znałam, ta dyscyplina była kompletnie dla mnie nowa. Natomiast oczywiście momentalnie zakochałam się, miłość od pierwszego wejrzenia, stwierdziłam, że ja to teraz będę jeździć w drifcie. W tym czasie jeździłam w Coyotesach, konkursowa jazda samochodem, kiedy to cały czas uwielbiałam zaciągać ręczny, więc cały czas dostawałam po głowie od mojego pilota. No i skończyło się na tym, że kiedy zobaczyłam, że to są poślizgi, no to stwierdziłam, kupuję auto tylnionapędowe i zaczynam moją przygodę z driftem. Co też zrobiłam, bo kupiłam auto rok później, w 2005 roku. Niestety przez następne kilka lat nie za bardzo było mi stać, żeby budować cokolwiek, ale tak w 2007 już zrobiłam pierwsze próby zbudowania auta pod drift. W 2008 już przygotowałam profesjonalnie samochód pod drifting. Być kobietą marzę, ciągle będąc dzieckiem. Być kobietą, bo kobiety są występne i zdradzieckie. Być kobietą, oszukiwać, tręczyć, zdradzać, nawet gdyby komuś miało to przeszkadzać. Jeżeli chodzi o moje autko, to oczywiście był to przypadek, że jeżdżę BMW. Ja nie byłam wcześniej jakąś wielką fanką BMW. Oczywiście działam troszeczkę stereotypowo, natomiast jest to rzeczywiście marka i samochód, który jak się raz wsiądzie, to się zakochuje w tym samochodzie. I tak też było. Zobaczyłam u mojego kolegi BMW E36 328 wtedy, z silnikiem 2.8 samochód. Jak wsiadłam do niego, jak się przejechałam, stwierdziłam, że ten samochód muszę mieć, co też szybko uczyniłam, tak? Dopełniłam formalności, kupiłam to autko. No i najpierw oczywiście myślałam o drifcie, że będę driftować, ale tego auta było mi przez długi czas też szkoda, tak? I przez pierwsze w ogóle tydzień, 2 tygodnie to nie wysiadałam z samochodu, bo wrażenia niesamowite. No ale w którymś momencie stwierdziłam, dobra, taki był cel, ja chciałam jeździć w drifcie, budujemy auto do driftu. Zaczęliśmy przerabiać to autko, to BMW. No i tak zostało, tak? To znaczy później stwierdziłam w którymś momencie, że chcę mieć silniej więcej, więc też poszłam, najpierw myślałam o wymianie tylko silnika, a skończyło się na tym, że kupiłam całe auto M3 z 3.2 silnikiem, 3,2 litra silnik. I to autko zaczęłam już przygotowywać do sportu tak bardziej profesjonalnie. Natomiast rzędówka 3.2 nie była najszczęśliwszym silnikiem dla mnie, ponieważ trzeba było go dosyć mocno kręcić, żeby miał jakąkolwiek moc. Stąd oczywiście naturalnie pomyśleliśmy o V8 i ktoś wpadł na genialny pomysł, żeby wsadzić LS-a, bo to jest silnik V8 bardzo mocny, 5,7, a za bardzo przystępne pieniądze.
Nigdy nie zapomnę tego momentu, kiedy po raz pierwszy przyjechałam i usłyszałam, jak działa silnik LS, jak działa to 5.7 V8. To było niesamowite wrażenie, niesamowity dźwięk. No a później przede wszystkim jazda z takim silnikiem rzeczywiście dostarczała bardzo dużo satysfakcji, bardzo łatwo się jeździło z takim silnikiem. Niewiele trzeba było tak naprawdę, żeby zaingerować w silnik, żeby podnieść moc, żeby można było trochę więcej wyciągnąć z tego silnika. No i stąd właściwie LS-y, tak? Stąd miłość do tych silników, ponieważ one są mocne, a do tego wszystkiego bardzo takie perspektywiczne i rozwojowe. Obecnie mam LS3 6.2 u siebie w autku, oczywiście V8. Jest to silnik, który po prostu jest niesamowity, jest fenomenalny, te serce jak bije, to wszyscy klękają, bo jest naprawdę cudowny. Nie ukrywam, że zawody driftingowe to jest ogromne przedsięwzięcie. To nie jest łatwo połączyć pracę zawodową, zawody driftingowe, logistykę, przygotowanie auta. Tutaj tak naprawdę kierowca już stanowi taką mniejszą część całego ogromnego przedsięwzięcia. Mam rzeczywiście fantastyczny zespół, który mi bardzo pomaga, świetnych mechaników, którzy co prawda teraz może nie za bardzo mnie lubią, bo muszą chodzić w różowych koszulkach do samochodu, ale za to dalej robią super robotę, przygotowanie samochodu, zawsze przed każdymi zawodami, sprawdzenie, czy jest wszystko w porządku, przygotowanie opon, przygotowanie logistyki, wyjazdu, lawet. No to jest ogromne przedsięwzięcie, gdzie rzeczywiście bez wsparcia wielu osób byłoby bardzo trudno. Moja rodzina podchodziła bardzo długo z takim dużym dystansem do moich zabaw z driftem i wcześniej z rajdami. Długo myśleli, że to jest jakaś taka fanaberia, natomiast dopiero po 10 latach doszli do wniosku, że jednak może nie. Natomiast bardzo fajnie, bo teraz się rzeczywiście cieszą, bawią tym. Cudną mam sytuację w domu, ponieważ akurat w domu mój partner jest też moim mechanikiem, moim menedżerem, więc zajmuje się też całą tą oprawą. Nie ma żadnego też takiego konfliktu pod tytułem dlaczego wydajemy kolejne pieniądze na opony, na silniki. Nie ma takich dylematów, wręcz przeciwnie, siadamy razem, to wszystko jest ustalane, więc nie ma też dylematów pod tytułem w ten weekend byśmy chcieli jechać nad morze, a nie na zawody. Nie ma, zawsze jeździmy na zawody, więc rzeczywiście rodzina i wsparcie przyjaciół, mężczyzny jest tutaj bardzo pomocne. W Wodzisławie Śląskim to była moja pierwsza runda uliczna i faktycznie niesamowita. Trasa zrobiła wrażenie ogromne, jednak ten taki brak komfortu, powiedziałabym, że można sobie wypuścić auto, że można pozwolić sobie na jakieś pomyłki, dostarczał bardzo dużo adrenaliny, dostarczał bardzo dużo przyjemności. Runda niezwykle techniczna, niezwykle trudna, ale bardzo mi się podobało. Moje nowe oklejenie jest, uważam, fenomenalne. Bardzo mi się podobają róże, bardzo mi się podobają akcenty kobiece na tym samochodzie. Uważam, że tutaj graficy i osoby, które nad tym pracowały, naprawdę zrobili kawał świetnej roboty. Tak, jestem w pełni usatysfakcjonowana z tego, jak to autko teraz wygląda, bo rzuca się w oczy. Bardzo dużo osób też zwracało uwagę na to auto, bardzo dużo osób też mi mówiło na zawodach, że jest to najśliczniejsze auto na zawodach, więc myślę, że osiągnęliśmy tutaj ogromny sukces. Bardzo bym chciała podziękować moim sponsorom, którzy wspierają nas w zawodach, wspierają nas w tym całym przedsięwzięciu. Naprawdę bez nich byłoby bardzo ciężko. Bardzo dziękujemy od całego zespołu.